jeżeli chodzi o bąblowicę. To jest choroba odzwierzęca, która się wywołuje przez tasiemca. Właśnie to, co Wam mówiłam. Można się zarazić od zwierząt domowych, ale przede wszystkim od zwierząt dzikich. Jeżeli zbieramy grzyby, uważajmy. Myjmy dobrze ręce i nie spożywajmy na sucho, czy na surowo, jeżeli tego nie wyozonowaliśmy. To jest bardzo niebezpieczny pasożyt, bo on tworzy w naszym ciele cysty. Tworzy je w różnych organach i one mogą być malusieńkie, kilka milimetrów, a mogą być nawet do 30 centymetrów. Czy możecie sobie wyobrazić? 30 centymetrów średnica? Oj, to chyba nawet taka. Taka cysta może być w naszym gdzieś ciele, mogą być w różnych miejscach, mogą być w wątrobie, tam najczęściej się pojawia, ale też w różnych innych organach, może być w płucach, może być w mózgu. I taka bąblowica bardzo często, no niestety jak w mózgu taki bąbel Wam się utworzy albo gdzieś, nie Wam, komuś gdzieś utworzy się albo w wątrobie, no to trzeba tylko usunąć. Natomiast są też na to środki, bo zwykle lekarze badają to przy pomocy USG. Problem jest tylko w tym, że bardzo często jest mylone z nowotworem, no bo jest jakiś nie to cysta, nie to guzek, nie to torbiel, coś jest, co widzą na USG i jeżeli to jest rozsiane po całym ciele, no to pierwsze co przychodzi na głowę, że to jest nowotwór, a jak się sprawdza po 2-3 miesiącach, a to się rozsiewa, no to się uważa bardzo często, że to jest nowotwór z przerzutami. Różne są sposoby, żeby to zbadać. Najlepszym sposobem, najbardziej bezpiecznym, znowu takie, to jest badanie krwi. I jeżeli u kogoś jakieś gdzieś albo cysty, albo torbiele są, to zróbcie sobie taki test na przykład na bąblowca. Co to szkodzi zrobić takie badanie? Bo na przykład innym rodzajem jest nakuwanie, co jest bardzo niebezpieczne. Co jak pęknie, a tam jest ogromna ilość tych pasożytów, które nam się rozlazą później po organizmie. No i jeżeli chodzi o leczenie takie chirurgiczne, to zwykle lekarze stosują różne mocne środki, takie chemiczne, farmakologiczne, które nawet w procesie samego zabiegu operacyjnego, żeby unieszkodliwić tego pasożyta. Natomiast receptę można dostać, jeżeli potwierdzi test serologiczny od lekarza, na lek, który się nazywa Jomesan, bardzo skuteczny lek, a wspomaganiem takim naturalnym jest olej z czarnuszki. Olej i olejek z czarnuszki. Zawierają one tymochinon, to jest składnik aktywny, który ma działanie ogólnie bardzo pozytywne na nasz organizm, ale też zabija pasożyty. I słuchajcie, te badania, które ja znalazłam, na przykład zobaczcie, tu jest badania na temat olejku, nie oleju, tylko olejku eterycznego. I właśnie jest tu cały opis, że w zabiegach chirurgicznych wykorzystywany był olejek 10%, żeby unieszkodliwić tych pasożytów i wyniki są genialne. My do spożywania do wewnątrz niekoniecznie olejek będziemy stosować, tylko raczej olej i o jego działaniu przeciwpasożytniczym też jest badanie kolejne. Tu jest o samym oleju, widzicie Nigella sativa, to jest nasza czarnuszka, albo też wyciągi jeszcze z różnych glonów, bo nie tylko czarnuszka tak będzie działała. I są badania, które pokazują, że czarnuszka może nam się sprawdzić w wielu różnych dolegliwościach. Ja na kanale już mam filmik na temat tego, jak zrobić samemu, jak tłuc taki olej z czarnuszki w domu i też możecie obejrzeć, na co ta czarnuszka jeszcze działa dodatkowo. Natomiast jeżeli ktoś w domu nie ma takiego urządzenia, a ono chyba nawet nie jest jakieś bardzo drogie i jeżeli ktoś chce mieć swoje takie oleje, czy to olej lniany, ja na przykład najczęściej to robię olej lniany, z czarnuszki raz na jakiś czas, no to jak najbardziej możecie takie urządzenie mieć, ale no nie każdy ma, nie każdy też chce mieć, ale żeby kupować taki olej można gotowy, jednak nie w supermarketach. Olej, który tłoczony na zimno, bez konserwantów, najlepiej kupować w olejarniach.
a są one dostępne w całej Polsce, są dostępne też w internecie i tu macie też link, z którego możecie skorzystać i też możecie w takim sklepie, gdzie na świeżo takie oleje zimnotłoczone są produkowane w niedużych ilościach, możecie sobie Państwo zamawiać. Natomiast jeszcze jeden też olejek eteryczny Ajowan z takiej rośliny, też badania pokazują, że jest bardzo skuteczny oprócz czarnuszki. Na bąblowca, jeżeli ktoś potrzebuje, to jak najbardziej może stosować. Co to jest ten Ajowan? To jest taki kminek, indyjska przyprawa, która najczęściej jest wykorzystywana w medycynie ajurwedyjskiej i ma bardzo mocny wpływ pozytywny na układ pokarmowy, ma działanie antypasożytnicze, jedynie, że kobiety w ciąży powinny uważać, bo w dużych ilościach może wywołać poronienie, ale z drugiej strony kobiety w ciąży w ogóle nie powinny się odrobaczać. Są małe wyjątki, ale tylko pod kontrolą lekarza. Musimy o tym pamiętać, bo kobieta w ciąży, kobieta karmiąca. W momencie, kiedy odtruwamy się, jeszcze raz to powtórzę, bardzo duża ilość toksyn przedostaje się do naszego krwiobiegu. Stokiem krwi to się dostanie po prostu do dziecka, jeżeli mama jest w ciąży, i do mleka, jeżeli jest to matka karmiąca. Absolutnie nie chcemy truć dziecka. Także tu już trzeba zaczekać i w innym okresie zastosować taką terapię, ale jasna sprawa, że różne są sytuacje i wtedy konsultujemy się po prostu z lekarzem.